O, siemanko. A co wy tu robicie? A zresztą, nieważne. Jak już tu jesteście, to zapinajcie pasy, bo jedziemy w plener. A co będziemy tam robić, dowiecie się już za chwilę. Także co? Lecimy z tym. Palim maszynę. Jedziemy w miejsce, gdzie już kiedyś Was zabierałem, ale szczerze mówiąc dawno tam nie byłem. No i myślę, że to będzie odpowiednie miejsce na to, co mam dzisiaj w planach. Także jedziemy. Moi drodzy, jedziemy. I patrzymy przed siebie. Ciekawe, czy dzisiaj mikrofon nagrywa, bo powiem Wam szczerze, ostatni film to była masakra. Ponad godzina materiału poszła w kosz. Sporo do Was gadałem z powietrza, ale no nic się nie nagrało, także musiałem tam dołożyć dźwięk w postprodukcji. Tylko że no, powiem Wam szczerze, no nie podobało mi się takie dodawanie dźwięków w postprodukcji. Wolę do Was mówić na żywo. Także dzisiaj jedziemy bezpośrednio z DJI-a. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Tylko nie wiem jak w powietrzu, bo boję się, kurczę, że jak ja go tam zaczepię sobie do kasku ten mikrofon, że on może mi gdzieś tam w czasie lotu spaść. Także nie wiem, co myślicie? Kombinować z tym? Bo generalnie dźwięk bardzo mi się podoba, jak ten mikrofon nagrywa. Fajnie to idzie wyciszyć w postprodukcji, wszystkie szumy, trzaski i hałasy. Ale wracając do tematu, tak jak mówię, no krawatówka nawaliła. Pomyślę przed następnym lotem, co z tym fantem zrobić. No i tyle. No i już jesteśmy na miejscu. Także ja rozpakowuję sprzęt, a Wy zostańcie ze mną. Idę po sprzęt. Będzie nam potrzebny stoliczek, krzesełko. Więc tak, dzisiaj raczej nie będziemy latać, ponieważ jest dość silny wiatr, ale zajmiemy się tym oto pacjentem. A co mu dolega? Generalnie problem jest podobny jak w moim silniku, bo jak możecie zauważyć, tak, to nie jest mój silnik. To jest silnik Damiana, który powierzył mi go, abym go odpowiednio wyregulował, żeby wszystko działało jak należy, podobnie jak w mojej motoromie, z którą również miałem sporo problemów. I teraz tak, no nie jest to, że tak powiem, nasze pierwsze spotkanie z tym silnikiem, tylko że wtedy no, nie miałem przy sobie kamery, co już zdążyliśmy zrobić. Generalnie problem był taki, że bardzo duża kompresja się pojawiła przy odpalaniu. Mianowicie wyrywało szarpaczkę z ręki, w ogóle silnik nie chciał zapalić i tak dalej. Więc tak, jeżeli napęd Wam nie odpala, a wcześniej działał bardzo dobrze i tak dalej i zastanawiacie się, co należy zrobić, no to zacznijcie przede wszystkim od tego paska. Jeżeli pasek macie dobrze naciągnięty, tak jak w tym przypadku, możemy sprawdzić, naciąg jest odpowiedni. Następnie przechodzimy do gaźnika. Ten gaźnik ja już sobie również rozłożyłem na stole, tego Wam również nie pokazywałem. Natomiast jeżeli bardzo będziecie chcieli, to nakręcę Wam taki film, jak odpowiednio taki gaźnik rozebrać, sprawdzić membrany i ustawić na manometrze oraz poprzez specjalną blaszkę, na której ustawia się dźwigienkę zaworu iglicowego, bo bez tego również silnik będzie miał problemy z odpaleniem. Będzie Wam albo zalewało świecę, albo paliwa będzie zbyt mało, jeżeli ta dźwigienka będzie za wysoko lub za nisko, więc to należy sobie sprawdzić. Generalnie tutaj nie było dużych problemów, ponieważ zaworek iglicowy otwiera się idealnie między 16 a 18 PSI, czyli tak jak powinno być właśnie w Valbro 37. Jeżeli chodzi o blaszkę, delikatna korekcja była tam dosłownie może milimetr, także to nie powinno mieć w tym akurat przypadku większego znaczenia, jeżeli chodzi o pracę tego silnika. Natomiast mówię, no tutaj główną przyczyną był naciąg tego paska, przez co właśnie wyrywało szarpaczkę z ręki. O, tu mamy szarpaczkę. I właśnie przy rozruchu, kiedy próbujemy odpalić silnik i szarpaczkę nam wyrywa z ręki, sprawdźcie koniecznie
pasek. Następnie przechodzimy do gaźnika. Sięgniemy sobie Airboxa i teraz tak, moi drodzy. W gaźniku mamy śruby regulacyjne i jest to śruba od wysokich obrotów, od niskich i biegu jałowego. I to są trzy najważniejsze rzeczy w zasadzie w prawidłowej pracy naszego napędu. I to trzeba sobie odpowiednio dzisiaj wyregulować. Także tym się dzisiaj zajmiemy i mam nadzieję, że wszystko uda się prawidłowo. Także nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć napęd do kupy. No i będziemy testować, tak? Najpierw zobaczymy, czy w ogóle odpala, a jeżeli odpala, to oczywiście sobie sprawdzimy całą resztę. Tu jeszcze jest taki mały upgrade zrobiony. Nie wiem, czy tutaj nam wyostrzy. Generalnie tutaj dołożyliśmy sprężynkę w tym miejscu. Tu jest dołożona sprężynka. Zwykła nawet sprężynka od długopisu, ponieważ poprzez ruchy manetki, już nawet nie mówię o wciskaniu manetki, ale po prostu jeżeli ruszało się manetką w prawo, w lewo, to tutaj linka się naciągała i otwierała nam przepustnicę. Także na to też sobie zwróćcie uwagę, czy Wasza przepustnica nie otwiera się poprzez zwykłe, delikatne ruchy manetką. Jeżeli tak się dzieje, moi drodzy, to warto zabezpieczyć sobie właśnie oplot, naszą linkę, choćby zwykłą trytytką, zaraz to obetniemy, tak żeby ona tutaj, w tym miejscu przede wszystkim, żeby tu było dosyć sztywniutko, żeby tam zostawić sobie należy delikatny luz, ale żeby ta linka nie pracowała, bo właśnie przez takie ruchy, jak możecie tu zauważyć, to wszystko pracowało i naciągało nam właśnie dźwignię przepustnicy. Także to też sobie warto skorygować, jeżeli macie taki problem. Od czego dzisiaj zaczniemy? Zaczniemy sobie na pewno od tej szarpaczki, ponieważ jeżeli napęd jest złożony, to linka powinna być delikatnie krótsza i zatrzymywać nam się na bloczku, bo tutaj niestety był taki problem, że był dosyć większy luz, powiedzmy mniej więcej tyle linka od bloczka wystawała, miała luzu, co mogło powodować, że podczas lotu linka szarpaczki może nam się wkręcić w śmigło, więc to sobie skracamy i ustawiamy ją tak, żeby blokowała się na bloczku, żeby tutaj za dużo nie kombinować, nie cudować. Także zaczniemy sobie od tego. Oczywiście trzeba sprzęt złożyć. No i myślę, że oczywiście zajmiemy się tym gaźnikiem, żeby go dobrze wyregulować, żeby miał moc, żeby się nie dławił i tyle. Także lecimy z tym. Ja generalnie wiem, że jest taka moda, ale powiem Wam szczerze, że ja strasznie nie lubię takich koszy. Cenię sobie swój, 2 części składasz, 3 tasiemki i lecisz. Tutaj no niestety będzie trochę składania i od tego sobie zaczniemy. Tu jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, moi drodzy. Jest tutaj bardzo, bardzo mały dystans, jeżeli chodzi o śmigło. Gdy przyłożymy sobie śmigło, spójrzcie, jak niewielki dystans dzieli nas od koła pasowego. Zarówno tutaj, no jest to dosłownie może 5 mm. I jeżeli chodzi o tłumik, również mamy 5 mm. I w tych napędach, albo jeszcze nie powiedziałem nawet Wam o tym, co to jest za napęd, czyli Gravity Hacker 16 model włoskiej firmy, jak możecie zauważyć po fladze, włoskiej firmy Minari. No, także mówię, moim zdaniem jest to troszeczkę słabo przemyślane i powinien być tutaj dystans, zresztą no nie tylko moim zdaniem, bo również Michał się ze mną zgadza i generalnie przy naciąganiu paska też trzeba na to uważać, ponieważ jeżeli podłuzimy śrubę mimo śrucie, to lubi nam się schować do środka i wtedy uderzamy śmigłem bezpośrednio w koło pasowe i taką sytuację już tutaj mieliśmy w tym napędzie. Także trzeba na to uważać. Pamiętajcie, że jeżeli naciągacie pasek, sprawdźcie sobie ten dystans, czy wszystko Wam się zgadza.
czy śmigło Wam nie uderza okołopasowe, no ale moim zdaniem docelowo powinien być jakiś większy dystans dla bezpieczeństwa. No dobra, moi drodzy, jedziemy dalej. Więc co mamy zrobione? Mamy sobie złożony kosz, mamy przykręcone śmigło. Czas się wziąć do pracy. Spójrzcie sobie, tak wygląda złożony napęd i zobaczcie, jak długa jest ta linka. Czyli w czasie lotu sięga aż dotąd. Więc to musimy sobie poprawić. Skrócimy sobie tę linkę. Ok, szarpaczka już ogarnięta. Teraz szarpaczka dochodzi nam do końca, do bloczka. Jeżeli pociągniemy, to ona nam wraca. Także to już mamy ogarnięte. Czas na nasz gaźnik i będziemy go odpalać. Teraz przechodzimy do gaźnika. Jeżeli chodzi o regulację, to producent przewiduje, aby śruba L była odkręcona na 60 minut, a H na 80. Więc najpierw zakręcamy obie. Śrubę L, czyli tą dolną bez haczyka, kręcamy sobie do końca. Powiedzmy, śruba H jest do końca. I teraz tak, śrubę L. Patrzymy sobie, jak mamy tutaj pozycję wyjściową. Odkręcamy jeden cały obrót, czyli to jest pół i mniej więcej to była nasza pozycja wyjściowa. Mamy pełny obrót, cały. Jeżeli chodzi o śrubę H, czyli wysokich obrotów, patrzymy sobie nasz wskaźnik, nasz haczyk, powiedzmy tak. To jest nasza pozycja wyjściowa, więc odkręcamy. To jest pół obrotu, to jest cały obrót i producent zaleca, że jeszcze 20 minut, czyli łącznie 80. Czyli dajemy 10 minut i 20 minut. Mniej więcej coś takiego. Dobrze. Airboxa mamy ściągnięte, następnie podpinamy sobie fajeczkę i zobaczymy, czy odpali. Od śmigła dobra. Jak widzicie, napęd odpalił od strzała. Jedyny problem, który właśnie w tym momencie zauważam, mamy troszeczkę za wysokie obroty, więc musimy sobie, a to może przejdę razem z Wami. Ok. Musimy sobie troszeczkę wyregulować obroty jałowe. Do tego służy nam ta mała śrubka, czyli tak zwany zderzak przepustnicy i przeciwnie do wskazówek zegara musimy ją odkręcić i damy na razie pół obrotu. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Odkładam Was na miejsce i próba numer 2. I znowu manetka w rękę i od śmigła. Nadal mamy za wysokie obroty, więc jeszcze troszeczkę odkręcimy. Damy jeszcze pół obrotu, bo te obroty naprawdę są wysokie. Generalnie gaźnik, pamiętajcie, że trzeba regulować na mocno rozgrzanym silniku, ale mówię, no te obroty nie pozwalają mi na to, żeby spokojnie sobie napęd rozgrzać. Dlatego jeszcze zmniejszamy sobie obroty jałowe. Od śmigła ok, moi drodzy, słuchajcie, wstępnie napęd rozgrzany, także zauważam jeszcze, że przy dodawaniu gazu
delikatnie się dławi, więc delikatnie mu podciągniemy troszeczkę. Zresztą może Wam pokażę. Delikatnie odkręcimy śrubkę L, ale naprawdę delikatnie, to wystarczy. Kurczę, jakoś tak. Mam nadzieję, że coś widzicie. A teraz bardziej się skupiam na tym, żeby to dobrze zrobić, więc... No nie mogę trafić. Akurat mi tu słońce świeci. Ok. Mamy tak. Widzicie coś? Chyba widzicie. Mamy tak. Więc dodajemy na razie 5 minut. Coś takiego. I sprawdzamy reakcję. Od śmigła. Słuchajcie, jest prawie dobrze, delikatnie spadły nam obroty, więc minimalnie podkręcę, ale minimalnie dosłownie. Czyli obroty jałowe tak o 5 stopni i delikatnie jeszcze regulacja śruby L na 5 minut powiedzmy. No, oczywiście poruszamy sobie przepustnicą. I znowu od śmigła. No i dobra, moi drodzy, jestem już po regulacji. Myślę, że jest ustawione bardzo dobrze, jak nie idealnie. Silniczek bardzo ładnie przyspiesza, ma moc. Powiem szczerze, że ciężko ustać mi się na nogach. W mojej motoromie jakoś tak, no wydaje mi się, że jest mniej mocy, no ale to jest jednak 200 cm, a motor ma to 180. Także, no moi drodzy, pokażę Wam, jak to ładnie teraz wszystko pracuje, ale zrobimy to już typowo na plecach. Także ubieram silnik, odpalam, bo zostało mi tylko 3% baterii i widzimy się za chwilkę. No i dobra, szybka akcja, moi drodzy, bo tak jak mówię, mam mało prądu w baterii. Odpalamy sobie silnik, tylko muszę sięgnąć. Dobra. I zobaczymy od śmigła. Przejdę sobie kawałek dalej, żeby nie w tych trawach. I jedziemy. Jak widzicie, silnik odpala bez problemu. I zobaczmy teraz, jak reaguje na manetkę. Zaczniemy sobie delikatnie. Jak widzicie, ma bardzo ładną moc, przyspieszenie. I teraz maksymalne obroty. Tak jak mówię, ciężko się utrzymać. Jeszcze raz. Ma moc, ma moc. Elegancko. No to robota dzisiaj zrobiona. Elegancko robota dzisiaj zrobiona.
Także ja jestem zadowolony. A Ty, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj ten kanał, żeby nic się nie ominęło. No i co? Widzimy się w następnym. Także do zobaczenia. Być może w powietrzu. Hej!